Dziś chciałabym zaprezentować Wam film Andrzeja Munka pod tytułem Spacerek staromiejski. Andrzej Munk był polskim reżyserem filmowym. Urodził się w 1921 roku. Po wojnie studiował na Uniwersytecie prawo i architekturę, ale studia musiał przerwać z powodu choroby. W 1948 roku rozpoczął studia w bardzo ważnej i znanej instytucji, bo w Szkole Filmowej w Łodzi. Studia skończył w 1951 roku na wydziałach operatorskim oraz na reżyserii. W 1955 roku jego film Błękitny Krzyż został nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Trudno wymienić najważniejsze filmy Munka. Są to na pewno Człowiek na torze, Eroika i Zezowate szczęście. Niezwykle ważnym filmem jest także Pasażerka. Opowiada on o więźniarce obozu Auschwitz-Birkenau i strażniczce obozu. W filmie, którego Munk nie mógł ukończyć, bo zginął w wypadku samochodowym, a ostatecznie ukończył go Witold Lesiewicz, niezapomnianą rolę zagrała Aleksandra Śląska. Od 1965 roku przyznawana jest nagroda imienia Andrzeja Munka dla najlepszych debiutantów, a w 2008 powstało studio Młodzi i Film imienia Andrzeja Munka, działające przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, produkujące filmy krótkometrażowe. Andrzej Munk uważany jest za jednego z najważniejszych twórców polskiej szkoły filmowej, formacji artystycznej, która powiązana jest z okresem uchodzącym za najistotniejszy w historii polskiej kinematografii. Film, który chcę Wam zaprezentować, jest bardzo ciekawy oraz ważny w historii kina polskiego. Jest to fabularyzowany film dokumentalny. Z jednej strony dokumentuje więc prawdziwe życie Warszawy, z drugiej zaś wprowadza do miasta wymyśloną postać dziewczynki, która jest uczennicą szkoły muzycznej w Warszawie. Dziewczynka ma 9 lat i uczy się grać na skrzypcach. Po zakończonej lekcji wyrusza na spacer po mieście. Zwiedza Stare Miasto, które wcześniej było zniszczone przez wojnę. Po wojnie jednak ludzie Warszawę odbudowali. Jest teraz piękna, ma wiele pięknych ulic, zakątków oraz placów. Razem z dziewczynką zwiedzamy miasto. W trakcie filmu możemy też usłyszeć bardzo dużo dźwięków. Dźwięk oraz różnorodne odgłosy to bardzo ważny element tego filmu. Możemy usłyszeć śmiech ludzi, dzieci, które krzyczą, huk odrzutowców oraz wiele innych. Oprócz tego w filmie słychać muzykę, którą stworzyli Eugeniusz Rudnik oraz Krzysztof Szlifir. Film Munka będzie na pewno wspaniałą przygodą dla tych, którzy lubią muzykę. Można byłoby określić go nawet ilustracją do opowieści muzycznej. Reżyser w swoim filmie pokazuje wspaniały proces odkrywania. Łączy muzykę oraz obraz pięknej, odbudowanej po wojnie Warszawy. Film Spacerek staromiejski nakręcono w 1958 roku. Zdziwicie się zapewne jednak jego jakością. Muszę Wam powiedzieć, że wersja, która jest dostępna w internecie, została zdigitalizowana w ramach programu wieloletniego Kultura Plus Priorytet Digitalizacja. Mecenasem programu było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a operatorem Narodowy Instytut Audiowizualny. Życzę Wam udanego i muzycznego seansu. Jeśli kiedyś będziecie w Warszawie, może sami wybierzecie się na swój spacerek staromiejski.